może niecodzienne miejsce do dawania recenzji aparatu, ale z racji tego, że jestem teraz na wakacjach w Tajlandii, to tutaj możecie sprawdzić również mój vlog podróżniczy, z którego możecie dowiedzieć się wiele ciekawostek i odwiedzić wiele ciekawych miejsc. To także, żebym tak się trochę zareklamował, to zapraszam do odwiedzenia mojego vloga. Czy Canon R jest teraz obecnie w 2024 roku ciągle aktualnym aparatem do użytkowania? Wiecie co, naprawdę jest ciężko to określić. Plusami zdecydowanie jest jakość obrazu Canona. To jest właśnie w RC. Niechaj pomyślę, no, ergonomia, czy jest bardzo, nie jest może powalająco designerski, ale w ręku się trzyma solidnie i nawet użytkowanie przez cały dzień na powietrzu z obiektywem nie męczy po prostu ręki. Czyli to jest drugi atrybut. No i trzeci atrybut to by były obiektywy Canona, które można dopasować za pomocą przełącznika z RF do EF mounting, czyli no, przejściówkę do pomocą dodatkowej przejściówki, która na początku była z Canonem tym rozdawana, znaczy Canon dawał również przejściówkę. Teraz by było pewnie tu byłaby na chwilę obecną najprawdopodobniej byście musieli dokupywać to, chyba żebyście kupili używany w jakimś sklepie razem z przejściówką. No i szczerze powiedzieć, to poza tymi trzema wymienionymi atrybutami, czyli jakością obrazu, ergonomią, ostrość. Można powiedzieć, że autoostrość jest dla osób vlogujących w tym akurat systemie rewelacyjna, aczkolwiek zdarzyło się dla mnie to, że algorytmy Canona nie rozpoznawały danych obiektów, ponieważ były, no ja dam taki przykład, postawicie aparat naprzeciwko krzaków, to te algorytmy będą miały problem z odczytaniem, rozpoznaniem danych gałązek. No, na takiej zasadzie, że algorytmy działają jak QR kody, czyli są zaprogramowane, żeby rozpoznawać daną scenę. I kiedy w tej scenie jest przykładowo bardzo dużo informacji związanych z tłem, no wtedy dla algorytmu jest bardziej ciężej poprawnie zarejestrować daną scenę i poprawnie tę scenę zidentyfikować. Także poza tymi atrybutami, które właśnie wymieniłem, chyba nie ma żadnego większego innego atrybutu, jeżeli chodzi o Canon. Minusami brak stabilizacji w obrazie, jeżeli komuś to przeszkadza. Ja chodząc z tym aparatem, z wolnym krokiem jestem w stanie zbagatelizować te ruchy kamery poziomej i pionowej, czyli ta stabilizacja nie jest aż tak bardzo dla mnie potrzebna, aczkolwiek często się przydaje. Brak 6K to jest drugim minusem, przepraszam, brak 4K w 60 klatkach na sekundę jest drugim minusem. No i trzecim minusem takim największym by była chyba cena. Na chwilę obecną możecie kupić to za 1000 euro, czyli za 900 euro, w zależności w jakim stanie byście znaleźli. I w tej cenie wystarczy dołożyć 200-300 euro więcej i jesteście w stanie już kupić R7, czyli nowy wypust Canona z 60 klatkami 60 klatek na sekundę, jeżeli lubicie kręcić w zwolnionym tempie. Jest tam też stabilizacja. Jedyną różnicą jest taka, że jest to, jak dobrze kojarzę, APS-C sensor, czyli sensor znacznie mniejszy niż ten, który jest tutaj w tym Canonie, bo w tym Canonie jest full frame, czyli pełna klatka. Był to pierwszy wypust Canona z pełną klatką. No i ja ogólnie lubię ten aparat używać do wesel, to jest mój prawie główny aparat do wesel, głównie dlatego, że nie wymaga, obraz tutaj w tym Canonie nie wymaga aż tak wiele pracy w postprodukcji. Czyli dla osób, które nie szukają aż tak bardzo gry z tonami, z koloracją,
to ten Canon jest zdecydowanie polecany. Ja nawet nie używam tutaj loga, czyli tego spłaszczonego koloru, ponieważ wszystko jest rejestrowane na profilu naturalnym i na profilu naturalnym nie potrzeba więcej nic dodawać praktycznie według moich potrzeb i według moich gustów. Jeżeli robicie rzeczy bardziej futurystyczne, wymagające nałożenia dodatkowych lutów czy dodatkowej estetyki kolorystycznej do danych projektów, no to wtedy ten Canon na pewno nie byłby odpowiednim systemem. Odpowiednim systemem byłby wtedy dla Was Lumix, zdecydowanie. Lumix, któryś z systemów Lumixa, no albo Sony. Jeżeli szukacie natomiast naturalności i kiedy nie musicie dużo poświęcać wkładu na edycję i postprodukcję finalną, no to Canon zawsze wygrywa. Taką kolejną rzeczą mniej zrozumiałą, bardziej może humanistyczną, że tak to ujmę, jest to, że używając przeróżnych systemów czy przeróżnych aparatów, to my jako twórcy, czy jako osoby korzystające z tego, mamy możliwość często zrobienia innych obrazów. Nie wiem, jak to wytłumaczyć logicznie. No, logika by podpowiadała na takiej zasadzie, że dla każdego inny produkt, inny system może być bardziej odpowiedni. Przykładowo grający na gitarze jakiś gitarzysta, na jednej gitarze zagra tak, nie spodoba się, rozwali tą gitarę, kupi drugą gitarę, bo dla niej jest akurat to zdecydowanie lepsze. Dla nas może to nie być żadną różnicą. Można to też nazwać i jakąś fobią kreatywną, fobią ludzi kreatywnych. Ale dla większości osób, które chciałyby popróbować system Canona, a przyzwyczajone są do chwili obecną do systemu Sony przykładowo, czy Lumixa, czy jakiegokolwiek innego, no to ten Canon RK może zaoferować bardzo wiele pod względem jakości, ale też nie będzie to jakaś inwestycja na, nie wiem, na bardzo długi okres czasu, pod względem tego, że no jest tutaj w tym jednak systemie dużo minusów. Rejestracja obrazu w niskim świetle, bez szkła, przykładowo 1.4, 1.6, jak ja używam w swojej Sigmie, no to jest bardzo ciężko i obraz w porównaniu do Lumixa jest po prostu nieedytowalny finalnie, bo jest za dużo szumu w niskim świetle. Jest to wina sensora głównie używanego, jak również do tego, że Canon produkując tą R-kę, Canon sobie zablokował pewną możliwość korzystania z funkcji bardziej profesjonalnych, które są dostępne dla aparatów czy systemów tych high-end używanych przez Canona i kosztujących kilkakrotnie więcej. Aczkolwiek na tamtym etapie w 2000, jeszcze dobrze kojarzę, 2018 roku, Canon był w stanie w ten aparat włożyć wszystko, co było wtedy potrzebne i by zrobiło z tego ponadczasowy aparat, ale ze względu na to, że nie chciano zabierać wartość z tych produktów, które są przez Canon używane za bardzo wysokie pod względem profesjonalności i ceny. Powiedzmy tak, że okrojono ten Canon do tego, żeby był bardziej dostosowany pod rynek konsumencki, a nie rynek tylko profesjonalny. Czyli jak idę i vloguję, to widzicie, że trochę ten obraz się rusza. Jakbym szybciej szedł, to z pewnością ten wobbling tutaj by był zdecydowanie większy. Także do spokojnego chodu i do spokojnego vlogowania, no to te ruchy bez stabilizacji dodają troszkę nawet naturalności. Niektóre osoby lubią, że jest to bardziej naturalne, niżeli wystabilizowane jako sztucznie przez gimbal przykładowo. Ten Canon również ma dwa dość ciężkie formaty plików. Znaczy ciężkie dla tych, które posiadają nowe systemy Maca M, nie powinno być to problemu w edycji. Osoby posiadające systemy Intela nie najlepszej jakości będą z pewnością miały problem z renderowaniem plików Canona. Największy plik tutaj Canona to jest 400 MB na sekundę, All-I, bardzo solidny plik, ale zajmujący bardzo dużo miejsca na karcie pamięci. Ja teraz używam IPB, czyli skompresowanej formy
Skompresowana forma jest nawet jeszcze bardziej trudniejsza w postprodukcji w formacie Canona, ale zajmuje bardzo niewiele miejsca na dysku, czy na karcie pamięci. All-i natomiast można wykorzystywać jeżeli ktoś pracuje również w fotografii, to jest w stanie wyciągnąć z All-i na osi czasu 40-paropikselowe zdjęcie, czyli informacje zapisywane są w lepszej jakości dla osób, które by chciały wyciągnąć z całości jakieś zdjęcie na media społecznościowe, czy nawet do innych różnych rzeczy. W IPV ten kodek już jest w miarę gorszy.